Testowałem dzisiaj dwie nowe okładziny, które są dedykowane pod piłeczki plastikowe. Są to okładziny Donika wersja Blue Storm. To jest nowsza wersja Blue Fire'a. Na backhandzie testowałem Blue Storma Z1, czyli najtwardszą wersję tych okładzin, dedykowaną dla osób trenujących regularnie. Na forehandzie testowałem okładzinę Z2 z podkładem średnim dla osób grających regularnie, ale nieprofesjonalnie. Jakość wykonania oceniam identycznie jak poprzedniczki tych okładzin, czyli Blue Fire'y. Jakość wykonania jest bardzo dobra. Mogę z doświadczenia powiedzieć, że żywotność takich okładzin, bo grałem dużo Blue Fire'ami, oceniam mniej więcej na pół roku solidnej gry. Odbijałem na desce Mariusza nowymi Blue Stormami Z1, Z2. Zdecydowanie Z1 wydawała mi się dużo fajniejsza. Indywidualnie pasowała na pewno do tej deski, natomiast Z2 bardzo fajnie będą sprawować się z szybszymi deskami, bo jest to okładzina bardziej miękka, która ma trochę delikatnie większy katapult i przy szybszych deskach karbonowych na pewno osiągnie większe predyspozycje niż Z1, która jest dedykowana bardziej do desek miękkich. Od roku czasu gram deską Gevo Balsa 375. Jest to balsa z dwoma wkładkami karbonu. Grałem głównie na backhandzie okładziną Blue Fire M2, na forehandzie grałem okładziną Blue Fire M3. Jeśli chodzi o przejście z Blue Fire'ów na Blue Stormy po naklejeniu nowych okładzin, wrażenie było trochę dziwne. Piłka była bardzo mało rotacyjna, właściwie można powiedzieć, że siadała. Jak przekleiłem tę okładzinę, dało mi tam 3-4 dni odpocząć, to, że tak powiem, wszystko wróciło do normy. Pierwsze wrażenie było dziwne, ale już po 3-4 dniach gra się bardzo fajnie. Jeśli chodzi o rotację, w stosunku do Blue Fire'a przy piłeczkach plastikowych rotacja rzeczywiście jest większa. Uważam, że okładzina ta będzie dedykowana dla zawodników, którzy grają bardzo mocno rotacyjnie, bardzo mocno do przodu, bezpardonowo do przodu praktycznie. Przy szybszych deskach osiąga ta okładzina bardzo fajne parametry. Na piłki plastikowe ta gra jest bardzo rotacyjna, bardzo ofensywna. Test robiliśmy na piłeczkach 3-gwiazdkowych z AGA Sportu, Andro 3S 3-gwiazdkowe. Jeśli chodzi o szybkość Blue Stormów,
W stosunku do Bluefire'ów zdecydowanie postawiłbym na Blue Stormy z racji tego, że grając top spin blisko stołu czy daleko od stołu jest dużo większy efekt katapultu przy piłeczkach plastikowych i rzeczywiście widać, że ta nowa technologia rzeczywiście pomaga przy piłeczkach plastikowych. Także Blue Stormy przy plastikach zdecydowanie lepiej się sprawdzają niż Bluefire'y. Bluefire'y są inaczej zbudowane niż Blue Stormy. Blue Stormy mają zwiększoną grubość podkładu i mają tą warstwę wierzchnią krótszą, przez co kontakt piłki z piłką jest wydłużony. Porównując Blue Stormy Z1 do Z2, co warto zauważyć, twardość podkładu jest identyczna, różni się tylko warstwą wierzchnią. Uważam, że Z1 jest dla osób grających regularnie, profesjonalnie. Można zagrać zdecydowanie szybciej, uderzenia są bardziej pewne, ale również wymaga lepszego ustawienia na nogach i jest bardziej wymagająca. Z2 uważam, że wybacza więcej błędów. Podobna technologia okładzin jest zastosowana w okładzinach chińskich. To też okładziny klejące chińskie zawsze miały grubszy podkład i ta warstwa wierzchnia była niższa, natomiast teraz producenci niemieccy zastosowali podobną technologię i sprawdza się ona bardzo dobrze na nowe piłki plastikowe. Jeśli chodzi o kontrolę, oceniam tak samo jak Bluefire'ze. Ja jestem zawodnikiem allroundowym, uważam, że kontrola jest zdecydowanie lepsza niż przy okładzinach Tenergy. Granie tymi okładzinami jest proste, przyjemne. Od razu biorąc sprzęt do ręki jesteśmy w stanie bardzo szybko go ograć. Nie mamy jakiegoś dyskomfortu, aby tymi okładzinami trzeba było grać kilkanaście treningów, aby wykorzystywać ich pełnię możliwości. Jeżeli jesteśmy dobrze ułożonymi technicznie zawodnikami, to od razu przyjemnie się nimi gra. Jeśli chodzi o katapult, tutaj jest chyba największa różnica w stosunku do normalnego Bluefire'a. Przy top spinie czuć rzeczywiście ten efekt katapultu, że ta piłka odskakuje. Tego przy normalnych M2 czy M3 Bluefire'a nie było, także tutaj efekt jest zdecydowanie lepszy przy Blue Stormach. Jeśli chodzi o twardość okładki Z1, jest to okładzina twarda. Wcześniej grałem okładziną Bluefire M2, która była troszeczkę bardziej miękka. Jednak uważam, że przy okładzinach plastikowych mimo wszystko trendy będą takie, że się będzie przechodziło w okładziny bardziej twarde z powodu mniejszej rotacji piłeczki. Więc przy aktualnych trendach uważam okładzinę Z1 za bardzo, bardzo fajną. Jeśli chodzi o elementy, w których najlepiej się sprawuje Z1 i Z2, uważam, że to są indywidualne preferencje graczy. Dla mnie na przykład rewelacyjnie się grało stop spina przeciwnika, zbicie takie backhandowe, taki agresywny blok, rewelacyjnie się grało rzutkę backhandową z bliska stołu, kontrę backhandową. Tak naprawdę świetne było odbicie po serwie, krótki pasywny odbiór. Uważam, że Z1 jest okładziną bardzo, bardzo uniwersalną. Cena do jakości jest na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że okładzina ta zdecydowanie lepiej działa niż Rosena, którą testowaliśmy poprzednio i możesz znaleźć link w opisie. Zdecydowanie jest to okładzina tańsza od Roseny, jest lepsza od Roseny. Jeśli chodzi o Z2, uważam, że okładzina wybacza bardzo wiele błędów. Dla osób, które są mniej lotne na nogach, okładzina jest, uważam, że rewelacyjna.
Przy niedokładnym zejściu na nogach, niedokładnym kącie rakietki, piłeczka wchodzi w stół, co się nie zdarza przy okładzinach typu Tenergy. Więc dla zawodników załóżmy czwartej, trzeciej, nawet ewentualnie drugiej ligi, uważam, że okładzina ma zdecydowanie rację bytu. Uważam, że nowa seria Blue Storm absolutnie nie potrzebuje tuningu. Grałem na desce all-roundowej, All Plus i szybkość zdecydowanie była wystarczająca, także zdecydowanie okładzina nowa, nie wymaga tuningu. Okładzina ta jest bardzo rotacyjna. Da się z niej pociągnąć z każdego miejsca przy stole, wrzutka z nad stołu flipem, czy też topspin, kontra topspin. Wszystko to jest na bardzo wysokim poziomie. Do wszystkich okładzin z niebieskim podkładem Donik wypuścił klej Blue Contact, który jest dedykowany pod te okładziny. Testowałem akurat na Blue Fire'ach, nie na Blue Stormach, klej Butterfly'a i Donika. Różni się, obydwa kleje się różnią w gęstości. Uważam, że lepiej zainwestować te 60 zł i kleić dedykowanym klejem pod wszystkie okładziny z niebieskim podkładem. Jeśli chodzi o to, co bym proponował na backhand, jaką okładzinę bym proponował z Blue Stormów na backhand, a jaką na forehand, zdecydowanie należy do indywidualnych preferencji graczy i czy są szybcy na nogach, czy są wolni, jak grają. Kontrola na tej okładzinie jest bardzo wysoka. Mario, grając drugi trening, czy tam trzeci trening tą okładziną, bardzo szybko ją opanował. Powtarzalność jego zagrań zdecydowanie wzrosła. Przy serwisie uważam, że zachowuje się identycznie jak Blue Fire, nie widzę wielkich różnic. Przy desce wolnej serwis wychodzi naprawdę krótki. Okładzina sama w sobie jest bardzo rotacyjna, także zdecydowanie serwis wychodzi bardzo rotacyjnie i fajnie. Jeśli chodzi o odbiór, według mnie jest to zupełna rewelacja. Jeśli chodzi o Z1, nie wiem z czego to wynika, ale Z1 naprawdę umożliwia bardzo fajny, krótki, pasywny odbiór. Nie miałem takiego odczucia ani na M3, ani na M2. Z1 uważam, że przy delikatnym, krótkim odbiorze naprawdę jest rewelacyjna. Chyba najlepsza okładzina do pasywnego odbiora, z jaką się spotkałem. Jeśli chodzi o grę aktywną, są to gumy troszeczkę wolniejsze niż Tenergy. Także niekiedy się zdarza, że piłkę trzeba zagrać nawet dwukrotnie, na jeden raz się nie uda jej skończyć, ale dzięki temu, że mają większą kontrolę, gra się pewniej. Także przy kontrolowanej grze ofensywnej są fajne. Do gry defensywnej już będą się mniej nadawać, dla obrońcy raczej mniej będą z tych okładzin korzystać. Ja aktualnie będę grał w tym sezonie w trzeciej lidze. Tak powoli się staram do takiej formy dojść, żeby zagrać w drugiej lidze, mieć debiut. Zdecydowanie zostaję przy Blue Stormach. Uważam, że przy aktualnych trendach, przy piłeczkach plastikowych, gdzie ta piłka jest szybsza i mniej rotacyjna, Blue Stormy zdecydowanie uważam, że powinny zrobić furorę, jeśli chodzi o okładziny, szczególnie jeszcze w takiej klasie cenowej.
tymi okładzinami naprawdę bardzo fajnie się gra. Uważam, że dlatego, że ogranie tych okładzin jest niezmiernie łatwe. Właściwie przechodząc z Blue Fire'ów na Blue Stormy, po 2 treningach ja już gram praktycznie pod Blue Stormy, także okładziny są bardzo proste w ograniu, są bardzo przyjemne, wybaczają błędy. Uważam, że naprawdę mają duże szanse, aby zwojować rynek. Okładzina ta jest dla zawodników grających ofensywnie na najwyższym poziomie. Uważam, że w zupełności zawodnicy, którzy grają Tenergy na co dzień, będą w stanie się przestawić na tą okładzinę. Jeśli chodzi o kontra Topspin, Z2 gra się rewelacyjnie. Tutaj śmiało mogę powiedzieć, że jest to chyba najlepsza okładka, jaką grałem na plastikach, a testowałem wspólnie za LTS, który miasto wiele okładzin. Także przy kontra Topspinie Z2 czy Z1 zachowują się rewelacyjnie. Piłka idzie tam, gdzie ją prowadzę. Także kontra Topspin z drugiej strefy odrzutka, rewelacja. Jeśli chodzi o porównanie do okładzin, kiedy kleiło się jeszcze kauczukiem, odbicie jest zdecydowanie inne. Ja jeszcze grałem do czasów, kiedy był ten kauczuk i niestety, może niestety, nie idzie tego porównać, ale uważam, że na korzyść aktualnej technologii z podkładem Blue. Okładzinami tymi, grając na deskach miękkich, dostajemy fajną rotację, dużą kontrolę. Przyklejając ją do desek szybszych, dostajemy ekstremalnie mocny atak na jedno tempo, na 2 tempa, przy zachowaniu bardzo dużej kontroli. Jeżeli miałbym porównać Blue Fire'a i Blue Storma, zdecydowanie uważam, że jest to poprawiona wersja Blue Fire'a, czyli Blue Storm, tak? Grając Blue Fire'em na piłeczkach plastikowych, uważam, że delikatnie, rzeczywiście czułem różnicę, że przynajmniej M3 w moim odczuciu delikatnie sobie nie radziła. Tak jest moje subiektywne odczucie. Przechodząc na Z2 i Z1, zdecydowanie widzę inny katapult. Więc uważam, że jest to ulepszona wersja Blue Fire'a. Uważam, że tą okładziną fajnie się gra i osoby grające rotacyjnie i chcące bardzo mocno kontrolować swoją grę na stole będą zadowolone z tych okładzin, bo grając Z1 można wykonywać parokrotnie, wielokrotnie bardzo mocny atak bez utraty kontroli, co się zdarza rzadko, bo grając przy Tenergy, grając bardzo mocno z całej siły na przykład, tą kontrolę bardzo szybko tracimy. Przy tej okładzinie ta kontrola przy powtarzaniu mocnego ataku topspinowego jest cały czas zachowana. Moje jedno spostrzeżenie na koniec, że okładziny Blue Storm, w zależności od deski, jaką się gra, oferują naprawdę gamę dużych możliwości. Grałem aktualnie na desce Gevo Al Plus, przez co moja gra była taka bardzo wszechstronna. Grałem również na desce Darka, na desce Off i gra się zrobiła dużo bardziej szybka. Więc uważam, że w zależności jaką deską się gra, naprawdę ta guma może na różnych poziomach ligowych zaspokoić wiele potrzeb. Okładziny tej podobno używa duża część Ligi Niemieckiej, a w filmie promocyjnym tej okładziny nawet występował Dmitrij Owczarow, czy nasz Jakub Dyas.
Chciałem podziękować firmie Aga Sport za możliwość testowania tych okładzin, Linka do tego sprzętu znajdziecie w opisie. jak i również portalowi na YouTubie ALT Miasto z zaproszeniem mnie do testów. Także dziękuję wszystkim za testy. Zapraszamy za tydzień, komentujcie, lajkujcie i pamiętajcie, subskrybujcie.